Cześć. Informuję na starcie, że ten film porusza temat molestowania seksualnego, więc jeżeli ktoś jest wrażliwy na te tematy, to nie polecam go oglądać. A tych, którzy chcą obejrzeć, to zapaszcie sobie meliskę, gdyż ten film może niektórym podnieść ciśnienie. Nie zapraszam do tego filmu inceli. Jeżeli chcecie poobrażać sobie kobiety, to możecie iść na forum dla redpillowców. Także zapraszam do oglądania. Japonia nie jest taka zajebista, jest to kraj taki jak każdy inny, tylko troszeczkę bardziej perwersyjny i niepokojący. Molestowanie w japońskim metrze dzieje się na potęgę. Codziennie masa kobiet tego doświadcza. Czy z tego powodu wzięły się wagony tylko dla kobiet? O tym opowiem później. Najpierw troszeczkę historii z mojego doświadczenia. Ja mieszkałam w Japonii rok i troszeczkę tych doświadczeń udało mi się nabyć. No to byłyśmy z koleżanką na 2 koncertach 2 dni pod rząd. Jeden był w Nagoi, drugi był w Saitamie. No i w obu przypadkach poruszałyśmy się pociągami i metrem. No i w Nagoi, jak jechałyśmy metrem, to było dosyć... Nie było bardzo tłoczno, ale było dużo ludzi. Więc ludzie tak czy inaczej stali blisko siebie. Jak wysiadłyśmy z tego metra, to koleżanka powiedziała mi, że przez cały czas jakiś gość łapał ją za tyłek. Następnego dnia w Tokio jechałyśmy z Shinjuku do Saitamy. No i jak to Shinjuku było dosyć tłoczno w pociągu, więc ludzie stali ściśnięci jak sardynki. No ale im dalej do Saitamy, tym coraz więcej ludzi wysiadało z pociągu i robiło się tam coraz bardziej pusto. No i zauważyłam, że taki jeden typ, 20-30 lat, chociaż to nie ma żadnego znaczenia akurat, on cały czas stał za tą moją koleżanką, jeszcze jak było bardzo dużo ludzi w pociągu. No i im więcej ludzi wysiadało, tym jakby ludzie się od siebie odsuwali. Ale on nadal stał bardzo blisko tej mojej koleżanki. No i mi się nie zaświeciła żadna lampka, czego później bardzo żałowałam. Jak się zwolniły miejsca siedzące, no to usiadłyśmy sobie i ta moja koleżanka była taka bardzo roztrzęsiona i mówi mi, że ten typ, który za nią stał, ocierał się o nią czymś. Cały czas. No i ja wtedy zrobiłam się taka zła też na siebie, że właśnie nie zaświeciła mi się żadna lampka, że nie zauważyłam, że to jest troszeczkę podejrzane, że wszyscy się od siebie odsuwają, jak się pociąg robi pusty, a ten typ dalej stoi za nią. Byłam na niego zła i byłam zła na siebie po prostu. Jeszcze jak byłyśmy w tej Nagoi i jechałyśmy pociągiem innym razem, no to w wagonie było 2 takich japońskich mężczyzn, młodych, i oni sobie rozmawiali bardzo głośno. Tak, Japończycy też czasami rozmawiają głośno w metrze. Ja nie zwracałam uwagi za bardzo na to, ponieważ i tak nie rozumiałam, co oni mówią. No ale jak wysiadłyśmy, no to koleżanka powiedziała mi, że oni rozmawiali o tym, jaką jestem fajną dupą. Poczułam się bardzo zażenowana, gdyż rozmawiali o tym bardzo głośno. Słyszałam, że rozmawiają bardzo głośno, tylko nie wiedziałam o czym. No i jak już wiedziałam, to poczułam się bardzo zawstydzona i bardzo zażenowana. Bardzo źle się z tym poczułam, gdyż wszyscy w wagonie to słyszeli, a ja sobie stałam totalnie nieświadoma i na to też byłam zła, że jakby oni pewnie sobie myśleli, że ja pewnie nie rozumiem, co oni mówią, więc sobie mogą o tym gadać głośno i poczułam się z tym tak, to troszeczkę brak szacunku, taki to głupi gaijin, obcokrajowiec, nie rozumie, więc można sobie gadać. No ale koleżanka zrozumiała i mi powiedziała. Też miałam taką sytuację, jak jechałam do pracy, jak pracowałam w Osace. No i zawsze do pracy jeździłam metrem i raz mi się zdarzyła tylko taka sytuacja, że no w tych godzinach akurat metro było też bardzo zapchane i no też wszyscy byli bardzo ściśnięci. No i za mną stał taki pan i ten pan też mnie łapał za tyłek, ale przyjechałam mu z torebki i przestał.
Dziewczyny, jeżeli będziecie w Japonii i będziecie miały taką sytuację, no to zareagujcie, możecie się mną zainspirować i przywalić typowi z torebki. Możecie krzyknąć na głos chikan. Chikan, no to oznacza z bok i raczej się każdy wtedy spojrzy, a chłop po prostu się odwali. Jak wspomniałam, w japońskich pociągach są wagony tylko dla kobiet. Myślę, że dużo osób o tym wie, gdyż trąbi się o tym na lewo i prawo jako super ciekawostka o Japonii. Japonia żyje w 2050 roku, sratatata. Nieprawda. No i mówi się o tym jako super ciekawostka, ale nikt nie mówi o tym, dlaczego one w ogóle istnieją. No a teraz troszeczkę historii. Początkowo wagony tylko dla kobiet nie zostały wprowadzone ze względu na molestowanie w pociągach. Pierwsze wagony tylko dla kobiet zostały wprowadzone w 1912 roku na linii Chuo w Tokio i miały na celu oddzielenie japońskich uczennic od uczniów w godzinach szczytu. Jednak zostały one zlikwidowane w trakcie II wojny światowej. Podobnie w latach 20. i 30. XX wieku takie rozwiązania pojawiły się m.in. w Kobe i na liniach prywatnych dla uczniów i uczennic dojeżdżających do szkół. Po II wojnie światowej ponownie wprowadzono wagony tylko dla kobiet i dzieci, ale ze względu bezpieczeństwa i komfortu, przez to, że pociągi były zatłoczone. I to rozwiązanie stopniowo zniknęło do początku lat 70. W latach 90. i na początku XXI wieku coraz więcej kobiet zgłaszało przypadki tak zwanego chikan, czyli obmacywania i molestowania seksualnego w zatłoczonych pociągach. W roku 2000 zaczęto przeprowadzać testy wagonów tylko dla kobiet, a w roku 2002 oficjalnie zaczęto je uruchamiać. Przez wiele lat organizacje kobiece, media, policja zwracały uwagę na problem molestowań w pociągach, liczba zgłoszeń molestowań rosła, a przewoźnicy kolejowi postanowili wprowadzić wagony tylko dla kobiet jako praktyczny środek bezpieczeństwa. Była to przede wszystkim decyzja operatorów kolei wspierana przez władze i opinię publiczną. Nie istnieją również jednolite godziny funkcjonowania tych wagonów dla całej Japonii. Zależy to od linii. Na niektórych liniach są to godziny szczytu poranne i wieczorne. Część przewoźników w regionie Kansai utrzymuje takie wagony przez cały dzień w dni robocze, a niektóre linie nawet codziennie. Godziny funkcjonowania tych wagonów są podane na peronach i na drzwiach wagonów. Wagony tylko dla kobiet funkcjonują w dużych obszarach metropolitarnych, tam gdzie pociągi są najbardziej zatłoczone, czyli na przykład Tokio, Osaka, Kobe, Kyoto, Yokohama, Nagoya. No i czy to rozwiązanie działa? Jest ankieta przeprowadzona w 2003 roku, na którą odpowiedziało 3537 osób. Jest dostępny tylko opis tej ankiety i dam do niego link w opisie. A teraz przeczytam, bo nie chce mi się tego kłuć na pamięć. Około 64% ankietowanych, w tym zarówno mężczyźni, jak i kobiety, stwierdziło, że ich zdaniem wagony tylko dla kobiet skutecznie ograniczają molestowanie, a 11% zasugerowało ich rozbudowę na cały dzień. Niektórzy mężczyźni skarżyli się jednak, że są dyskryminowani, a pasażerowie obu płci narzekali, że zarezerwowanie tylko jednego wagonu dla kobiet powoduje przeludnienie w innych wagonach lub sprawia wrażenie, że kobiety jadące w wagonach mieszanych nie mają nic przeciwko molestowaniu. Ostatniego mi się bardzo nie chce komentować. Jednocześnie temat pozostaje przedmiotem debaty. Część osób uważa wagony za potrzebny środek ochrony, inni traktują je jako rozwiązanie tymczasowe, które nie eliminuje przyczyn problemu. Wagony tylko dla kobiet to jest jakiś sposób na walkę z problemem, który istnieje, ale żeby rozwiązać problem, trzeba walczyć z jego przyczyną, a nie z jego skutkiem. Kobiety, jeśli nie chcą być molestowane, to muszą być odizolowane od mężczyzn i korzystać z wagonów tylko dla kobiet. To nie likwiduje problemu. Oddzielenie kobiet od mężczyzn, robiąc im osobny wagon, nie likwiduje problemu. Problemem są ci mężczyźni, którzy dopuszczają się takich zachowań. Wagony tylko dla kobiet to często fun fact dla osób spoza Japonii. Często mówi się o nich w tych filmikach z ciekawostkami jako coś
pozytywnego. Dla mnie osobiście jest to przykry fakt pokazujący, jak duży w Japonii jest problem z molestowaniem. Jest to dla mnie przykry fakt pokazujący stosunek japońskich mężczyzn do kobiet i ich brak samokontroli. Oczywiście nie wszystkich mężczyzn, ale dużej ilości. Dobra, a co do tych majtek? Miałam takie dwie sytuacje. Na jakiś czas przyjechała do mnie moja koleżanka ze swoją 6-letnią córką. Te sytuacje wydarzyły się przy praniu. Raz zrobiłyśmy pranie, powiesiłyśmy je na balkonie, no i majtki spadły z balkonu na chodnik. No i zanim zdążyłyśmy się zorientować, że te majtki spadły, no to ktoś sobie już je zawinął. Druga sytuacja była taka, że robiłyśmy pranie w pralni. Takie coin laundry są popularne dosyć w Japonii przez to, że Japończycy mają małe mieszkania i nie ma w nich miejsca na pralkę. Poszłyśmy wstawić pranie, ono się tam wyprało, przyszłyśmy troszeczkę później po to pranie. No i jak wyciągałyśmy to pranie, to zauważyłyśmy, że tak, brakuje takich dosyć ładnych majtek i piżamki dla dziecka, 6-letniego dziecka. Nie wiem, co tutaj jest bardziej niepokojące, czy to, że ktoś ukradł majtki, czy piżamkę dla dziecka. No także tyle z tych historii o majtkach. Także to był jakiś ułamek moich historii w Japonii. Jeszcze będę opowiadać o innych historiach, a teraz zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Jeżeli macie coś ciekawego do powiedzenia, to ja chętnie poczytam. A ja jestem Marta, albo zbugowana, jak wolicie. Ja tutaj bardzo miło proszę jeszcze o łapki w górę i subskrypcję. No i co? Do następnego.